Witam Was w to jesienne, chłodne, słodne popołudnie z tej miłej, ciepłej, słowiańskiej chaty. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam coś bardzo ciekawego. Coś, co można potraktować jako wstęp do wielkiej serii o mitologii słowiańskiej, którą to zamierzamy w przyszłym roku zrealizować. Ale zanim przejdziemy przez całe bogactwo słowiańskiej mitologii, chciałbym zrobić takie wprowadzenie i opowiedzieć Wam o podejściu Słowian do duchów. Zresztą mamy teraz okres listopadowy, duchy są jak najbardziej na czasie. Słowianom właśnie kojarzył się ten okres ciemny roku, szczególnie świty i zmierzchy z łączeniem się dwóch światów, świata żywych i świata umarłych. I dlatego właśnie głównie jesień jest tym czasem poświęconym duchom naszych przodków, ale nie tylko. Poza tym umierająca przyroda, umierająca roślinność, to wszystko skłania do zadumy, do refleksji nad kruchością naszego żywota. I nasi przodkowie z tej kruchości żywota ludzkiego zdawali sobie znacznie lepiej sprawę niż my. Niech tylko wspomnę jedną prostą statystykę, że dzisiaj mniej niż 1 na 100 dzieci nie przeżywa swojego pierwszego roku życia. A w tamtych czasach, w czasach naszych odległych słowiańskich przodków, około 40% dzieci nie dożywało swoich pierwszych urodzin. Więc zobaczcie, jaka kolosalna różnica i jak oni byli do śmierci przyzwyczajeni niestety, jak oni z nią obcowali na co dzień i też musieli sobie z nią jakoś radzić. W ogóle skąd wiara w duchy? Przede wszystkim moim zdaniem bierze się ona stąd, że ludzie zawsze starają się wytłumaczyć sobie świat, który ich otacza. Od najdawniejszych czasów zjawiska, które były dla ludzi niejasne, zawsze starali się oni sobie jakoś zracjonalizować, żeby po prostu ten świat wokół siebie lepiej móc zrozumieć. Mimo że te rozumowania czasami były zupełnie nie bliskie prawdy tej naukowej, którą my dzisiaj znamy, to jednak jakiś sposób zrozumienia tego zawsze dawał ludziom poczucie pewnego komfortu intelektualnego, że tak powiem. I najprostszym przykładem jest Bóg piorunów. Przez tysiące lat ludzie nie rozumieli, jak to się dzieje, że podczas burzy na niebie pojawiają się przepiękne, groźne grzmoty, błyskawice, pioruny. Więc wymyślili sobie, że na pewno jest tam jakaś antropomorficzna istota, która siedzi na chmurze i ciska tymi piorunami w ziemię. Nadali jej imię, nadali jej pewne cechy, atrybuty, poświęcili jej niektóre zwierzęta czy drzewa i tak sobie oswoili tą potężną moc natury, jaką jest przykładowo piorun. Tak było z bardzo wieloma rzeczami i podobnie właśnie rzecz miała się duchów i demonów słowiańskich. One były próbą zrozumienia świata. Po prostu. Przykładowo, jeżeli ktoś umierał i później bardzo często śnił się członkom rodziny, to dla nich oczywistym było, że ten człowiek nie zniknął. Tylko skoro przychodzi w snach, to jest jak najbardziej realny. Ale realny w formie nie fizycznej, a w formie duchowej. Innym przykładem takiego ożywiania duchów przodków było palenie ognisk, aby przywoływać ich i aby dawać im możliwość ogrzania się. Ponieważ nasi przodkowie wierzyli, że ci ludzie, mimo że umarli, mimo że są w takiej duchowej formie, nadal mają całkiem ludzkie potrzeby, więc jak najbardziej składano im ofiary z jedzenia, jak najbardziej palono im ogień, żeby mogli się ogrzać. I jeszcze w wielu krajach słowiańskich do dzisiaj pozostają takie tradycje, bardzo rzadko spotykane, ale jednak, że na groby zmarłych przynosi się jedzenie. To jest właśnie pozostałość tej bardzo starej
tradycji słowiańskiej, żeby dzielić się jedzeniem ze zmarłymi przodkami. Tak samo pusty talerz przy wigilijnym stole jest dalekim echem tejże tradycji, bo ten pusty talerz właśnie pochodzi z tej biesiady, którą Słowianie odprawiali podczas godów, czyli Nowego Roku, a dla Słowian Nowy Rok to było po prostu narodzenie Boga Słońca oczywiście. 21-22 grudnia, wtedy następuje odrodzenie się Słońca, później zaczyna go przybywać, więc to było wielkie, radosne święto i zostawiano też ten talerz po to, żeby przodkowie mogli razem z żywymi ucztować podczas tego wesołego święta. Innym duchowym wytłumaczeniem codziennych problemów było na przykład leczenie bólu brzucha. Otóż Słowianie wierzyli, że jeżeli boli nas brzuch, to najprawdopodobniej jest to zły duch, który wdarł się przez nasze gardło do środka i tam robi spustoszenie powodujące ból. Więc jaka była metoda na wygnanie złego ducha? Oczywiście pewne specyficzne zioła, które wypędzą tego ducha z naszego brzucha. Jak się później okazało, zioła, których słowiańskie wiedźmy używały do wypędzania złych duchów z brzucha człowieka, to są nic innego jak te same zioła, które my dzisiaj używamy na niestrawność, na problemy właśnie żołądkowe. Także tutaj metoda była praktycznie ta sama, ale wytłumaczenie było zgoła odmienne. Działało, więc nie było w tym żadnego problemu. Słowianie też duchami tłumaczyli sobie nocne duszności. I to było dosyć straszne, bo kiedy ktoś budził się w nocy bez tchu i musiał szybko nabrać powietrza, to oni wyobrażali sobie, że to jest dusią, czyli taka stara, chuda kobieta, bardzo często z takimi długimi, obwisłymi piersiami, która siedzi na klatce piersiowej delikwenta i trzyma go za gardło, żeby go udusić. I oczywiście, kiedy otwieramy w nocy oczy, żeby zobaczyć, co się dzieje, to ten dusioł błyskawicznie znika. W podobny sposób też Słowianie tłumaczyli sobie niepełnosprawność u ludzi. Otóż wierzono, że dziecko narodziło się zdrowe, piękne, wspaniałe, cudowne. Natomiast jeżeli w trakcie później okazywało się, że jest niepełnosprawne, no to wytłumaczenie było następujące. Przyszła w nocy mamuna, ukradła to dziecko i podmieniła. Dała swoje, koślawe, chrome, jakieś ułomne. Bo dzieci mamuny właśnie tak sobie wyobrażano, a wzięła sobie to piękne, zdrowe, dobre dziecko. I to miało bardzo negatywne też konsekwencje dla tego dziecka, ponieważ takie dziecko już przestawano traktować jako własne dziecko, a zaczęto coraz bardziej traktować jako dziecko mamuny. Więc no, w tamtych czasach generalnie ludzie niepełnosprawni mieli zupełnie przechlapane, a to też takie rozumowanie potrafiło łatwiej ich zdehumanizować i traktować ich źle, bez żadnych wyrzutów sumienia. Ale te duchy w słowiańskiej wyobraźni niekoniecznie były tylko złe. Zdarzały się oczywiście też dobre, ochronne duszki. Takim dobrym duchem był domowik, czyli opiekun domu. Szacunek dla domowika nakazywał na przykład nieplucie przez okno, ponieważ wierzono, że może on sobie siedzieć akurat pod tym oknem i plucie go spowoduje, że on się na nas obrazi i przestanie chronić nasz dom. Tak samo nigdy nie wylewano pomyj przez okno, żeby właśnie tego domowika nie urazić. Był też duszek, który mieszkał w stole i w czasach niebezpieczeństwa, kiedy potrzebowano potrzeby, stukano w ten stół, żeby tego duszka obudzić. Stąd dzisiaj mamy Stąd do dzisiaj mamy przesąd, że należy odpukać w niemalowane. Właśnie stąd, że Słowianie pukali w niemalowany stół, kiedy potrzebowali pomocy, jakieś coś złego się wydarzyło, chcieli się uchronić przed jakimś niebezpieczeństwem. Innym przykładem, już też nawiązującym do sfery duchowej,
jest zwyczaj niewitania się przez próg. Próg był świętym miejscem w słowiańskiej kulturze i ten próg odgraniczał dom od świata zewnętrznego, niebezpiecznego, od świata wewnętrznego, który jest bezpieczny, chroniony przez duchy, dobre, domowe duchy i dlatego nie było możliwe, żeby się przywitać ze świata do świata. Trzeba było stanąć po jednej albo po drugiej stronie i tak samo bardzo istotnym jest zwyczaj przenoszenia właśnie przez próg panny młodej do nowego domu. Jest to ten symbol właśnie wniesienia jej w tą ochronną sferę domostwa. Do dzisiaj zresztą na kończonych domach wiesza się wiechy, czyli gałązki, które mają zapewnić bezpieczeństwo i właśnie tą opiekę dobrych duchów. Coraz rzadziej się to niestety spotyka, ale ciągle na wsiach szczególnie jest to bardzo silny zwyczaj. Podobnie jak zwyczaj chronienia małych dzieci przed złymi duchami. W sposób taki, że daje się im coś czerwonego, zwykle jest to czerwona wstążeczka przy wózku czy przy ubranku. I to jest, tak jak wspomniałem na samym początku, bardzo mocno związane z tym, że te dzieci bardzo często umierały we wczesnym średniowieczu, więc starano się je chronić na wszelkie możliwe sposoby. Jednym z tych sposobów było właśnie dawanie im czegoś czerwonego, gdyż wierzono, że kolor czerwony najlepiej chroni przed złymi duchami, więc coś czerwonego starano się dziecku zawsze dać. Dzieciom też bardzo często nie dawano w ogóle imion po to, żeby złe duchy nie mogły ich wytropić po imieniu, a także później już zwykle dzieci nosiły amulety ochronne. I przykładem takiego amuletu ochronnego jest taki toporek. W grobach ze słowiańszczyzny z wczesnego średniowiecza archeolodzy znajdują wiele takich i podobnych toporków, które świadczyły o tym, że ten amulet był w naszych rejonach bardzo rozpowszechniony i miał pewne określone magiczne znaczenie. Prawdopodobnie był to właśnie taki symbol chroniący mężczyzn, bo to jest znalezisko właśnie typowo męskie. Kobiety raczej nosiły na szyjach lunule, a mężczyźni właśnie tego typu toporki. Taki toporek możecie sobie nabyć w naszym sklepie. Mamy zaprzyjaźnionego kowala, który ręcznie dla Was wykonuje te toporki. Oczywiście macie 25% zniżki, więc link znajdziecie w opisie. Wracając do zabiegów ochronnych, to przede wszystkim budując chatę należało zadbać o przychylność przodków, a jeżeli nie miało się prochu przodka, żeby podsypać pod progiem, gdzie właśnie składano zwykle tam ofiarę zakładzinową, no to przynajmniej należało koguta tam uśmierconego wsadzić jako ofiarę dla tych duchów, które miały się w naszym domu zagnieździć i nasz dom chronić. Oczywiście z duchami powiązany był też las. Las był dla Słowian ekosystemem bardzo tajemniczym, bardzo groźnym i oczywiście wierzono, że tak złożony świat jak las nie może rządzić się sam, tylko ma jakieś duchowe przewodnictwo i za to duchowe przewodnictwo odpowiadał Leszy, czyli pan lasu, który roztaczał swoją władzę nad całym Borem i nad wszystkimi jego mieszkańcami. Oczywiście każde zwierzę również miało swojego ducha, który po zabiciu zwierzęta uwalniał się i wędrował po świecie, tak samo jak duch człowieka. Niebezpiecznym były też wody. W wodach aż roiło się od złych duchów. Takim najbardziej typowym był utopiec, czyli duch człowieka, który utonął w wodzie. I ten utopiec bardzo chętnie wciągał ludzi pod wodę. Więc jeżeli jakiś Słowianin płynął i zaplątała mu się noga o jakąś gałąź, czy po prostu zasłabł i zaczęło go wciągać pod tą wodę, bo wiecie, uczucie wciągania pod wodę jest dosyć przemożne, kiedy pływa się, szczególnie w jakichś jeziorach, sadzawkach, no to ewidentnie to był nikt inny, tylko właśnie utopiec próbujący wciągnąć do swojego podwodnego królestwa biedną ofiarę. Też oczywiście były takie boginki, które siedziały nad brzegami jezior, wabiły młodzieńców po to, żeby ich utopić tak naprawdę ostatecznie. Podobnie miała sprawa się z południcą,
z którą utożsamiano nic innego jak właśnie udar słoneczny. Czyli wiedziano, że najlepiej w południe nie przebywać na otwartej przestrzeni, bo może coś złego się stać. I często właśnie to, co się dzieje wtedy, czyli jakieś takie delikatne halucynacje, omdlenie, zemdlenie całkowite, czy też jakieś problemy ze świadomością, to wszystko tłumaczono właśnie działaniem południcy, czyli demona, który w ten najbardziej słoneczny czas dnia chodzi po polach i próbuje posiąść duszę tych, którzy nie chowają się w cieniu. Zresztą weźcie pod uwagę też, że 1000 lat temu klimat w Polsce był bardzo ciepły. Prawdopodobnie nawet troszkę cieplejszy niż jest dzisiaj, więc te południowe upały na pewno były bardzo doskwierające i to była zdecydowanie dobra rada, żeby w czasie upału siedzieć w cieniu, a nie łazić po polu. Ognisko się już dopala, a wracając jeszcze na chwilę do tematu narodzin i śmierci, to przy narodzeniu dziecka wierzono, że siedzą 3 rodzanice. To były nawet, można powiedzieć, takie boginki. Te 3 rodzanice przędły nić żywota tego dziecka i rodzice starali się też złożyć jak najlepsze ofiary dla nich, żeby one jak najdłużej zadowolone siedziały przy narodzinach tego dziecka, żeby uprzędły dla niego jak najdłuższą nić jego żywota. A kiedy człowiek umierał, to wierzono, że jego duch trafia do zaświatów. Nie było czegoś takiego jak piekło czy niebo u Słowian. Generalnie starano się odprowadzić po prostu te dusze do zaświatów i żeby sobie tam pozostały. Bardzo duży problem był wtedy, kiedy człowiek nie został właściwie pochowany. I właśnie tutaj mamy cały temat topielców, ludzi, którzy utopili się i stali się demonami, którzy wciągają innych pod wodę. Tutaj też mamy temat wampirów, czyli typowo słowiańskich demonów, związanych z tym, że człowiek, który został, to już taka moja teoria na ten temat, bo Słowianie, jak wiecie, palili swoich zmarłych, ale jeżeli ktoś został niespalony, pochowany w sposób taki, powiedzmy, dzisiaj tradycyjny, a wtedy zupełnie niespotykany, czyli zakopany w ziemi, no to on przecież mógł z tej ziemi wyjść. I dowodem na to też było to, że jeżeli takiego trupa odkopie się po tygodniu, 2, to jemu rosną paznokcie, rosną jemu włosy i to jest dla Słowian dowód, że to coś żyje. Dlatego takiego delikwenta, powiedzmy, należało oczywiście zabić odpowiednim kołkiem osikowym, żeby on przypadkiem nie wstał i nie naruszał spokoju zmarłych. Dlatego palenie zmarłych było bardzo istotne, ponieważ wraz z tym dymem oni wierzyli, że ich dusza unosi się do zaświatów, ale też dusze bardzo często utożsamiano z ptakami. I właśnie one pod postacią ptaków też odlatywały do zaświatów. Jest taki ptak, który nazywa się z kolei Pójćka, który z kolei zwiastował śmierć. Wierzono, że jak przyleci ten ptak, usiądzie na oknie, to w tym domu niedługo ktoś umrze, czyli ten ptak, który przychodził zabrać duszę do zaświatów. Zresztą przynoszenie duszy też było związane z bocianami. Bociany przylatywały w marcu i nie przypadkiem przynosiły właśnie dzieci. Dzieci, czyli poczęte 9 miesięcy wcześniej, na przełomie czerwca i lipca podczas nocy kupały, po 9 miesiącach te dzieci właśnie się rodziły. Do dzisiaj, zobaczcie, w Polsce jest najwięcej ludzi urodzonych marzec, kwiecień, czasami maj. Czyli właśnie pokłosie tego przesilenia letniego, do dzisiaj jest to w naszych genach niesamowicie silne i ludzie nawet nie wiedzą dlaczego, ale zwykle poczynają swoje dzieci właśnie w tym okresie letniego przesilenia. To jest okres najbardziej naturalny też dla nas Słowian, żeby wtedy poczynać dzieci, ponieważ dziecko urodzone na wiosnę 1000 lat temu miało największe szanse na przeżycie, bo przed nim te pierwsze pół roku jego życia przypadał okres ciepły, więc przynajmniej była nadzieja, że to dziecko nie zamarznie.
i będzie co jeść, bo też w tym okresie cieplejszym zawsze było więcej jedzenia niż w okresie ciemnym, mroźnym. Więc tu wszystko, co wydaje się nam dzisiaj takie przypadkowe, czasami nawet głupie może, było bardzo mocno przemyślane i nasi przodkowie starali się naprawdę bardzo racjonalnie żyć, bo od tego ich racjonalnego życia zależało ich przeżycie. To jest zupełnie inny sposób myślenia niż to, co my mamy dzisiaj. Bo dzisiaj nawet najgłupszy spośród nas poradzi sobie w życiu, bo świat jest tak skonstruowany, żeby pomagać wszystkim, wyciągać tych najgłupszych z największych tarapatów i żeby wszyscy sobie razem żyli. 1000 lat temu absolutnie tak nie było. Ci najgłupsi nie przeżywali, a trzeba było się tak naprawdę bardzo mocno starać, żeby przeżyć i żeby potomstwo nasze przeżyło, ponieważ zapewnienie mu przeżycia było naprawdę trudnym zadaniem. I też dzisiaj, jak ja słucham ludzi, którzy mówią o tym, że oni to nie chcą mieć dzieci, bo to jest niewygodne, bo to jest niepotrzebne im, bo to, bo tamto, to dla mnie to jest niewyobrażalny grzech w stosunku do swoich przodków. Ponieważ każdy z nas ma za sobą setki, właściwie tysiące pokoleń ludzi, którzy w ekstremalnie trudnych warunkach, patrząc z naszej perspektywy dzisiejszej, starali się przeżyć, starali się urodzić potomstwo, uchować je przed wszystkimi zagrożeniami, chorobami, głodem, mrozem, dzikimi zwierzętami, wojnami. I my dzisiaj jesteśmy efektem tego starania się tych setek pokoleń ludzi. Dlatego też kult przodków, kult duchu przodków był tak potężny wśród naszych słowiańskich protoplastów, ponieważ oni wiedzieli, że tylko dzięki nim oni istnieją na ziemi. I dzisiaj są ludzie, którzy ten dar życia, który jest niesiony przez pokolenia, zmarnować. Po prostu z wygody, z własnego widzimisię, z jakiejś jeszcze, nie daj bogowie, chorej ideologii. To jest dla mnie niewyobrażalne. I mówię wam to po to, żeby podzielić się z wami takim przemyśleniem na temat tego, jak ważne jest przekazywanie naszej słowiańskiej kultury, naszego słowiańskiego języka i także naszych słowiańskich genów. Bo tylko dzięki temu, że my tą sztafetę pokoleniową będziemy dalej ciągnąć, to pamięć o naszych przodkach, mam nadzieję, nigdy nie zginie. Ja będę starał się ze wszystkich sił, aby tak właśnie było. I tego wam również życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Piszcie, co sądzicie o moich przemyśleniach, nie tylko związanych z przekazywaniem naszych słowiańskich genów, ale ogólnie o duchowym życiu naszych słowiańskich przodków. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Sława!